tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak dodać banner cookies do Twojej strony, zarówno na WordPressie, jak i na każdej innej stronie. Zaczynamy. Pliki cookies to w skrócie małe pliki, które Twoja strona zapisuje na komputerze odwiedzającego. Dzięki nim użytkownik nie musi się logować za każdym razem, jego koszyk nie znika, a Ty widzisz, ile osób odwiedza Twoją stronę, jeśli masz odpowiednie narzędzia. Prawo wymaga, żebyś zapytał użytkownika o zgodę, zanim zaczniesz zbierać dane. Właśnie do tego służy banner cookie. Narzędzie, które dzisiaj Ci pokażę, to Cookiebot, partner tego odcinka. Działa na każdej stronie i posiada bezpłatną wersję. Ale żeby wdrożyć ten banner, potrzebujemy stronę. Na początek na szybko stworzę stronę testową z kreatorem AI. Link do tego kreatora znajdziesz w opisie. Wystarczy, że kliknę tutaj, następnie wpiszę sobie nazwę domeny, ja wybiorę subdomenę, uruchamiam od razu certyfikat, który jest bezpłatny na hostingu LH, no i mamy instalację z kreatorem AI. Klikam dodaj, przechodzę przez kilka ustawień, wybieram cel strony, strona firmowa, opisuję, do czego dotyczy ta strona, na przykład lokalna firma usługowa, która działa w Warszawie i świadczy usługi. No właśnie, tutaj dopisujesz dalej, jakie usługi, załóżmy, że informatyczne. Wybieram, czy to ma być one page, czy właśnie strona, która ma wiele zakładek, taka klasyczna. Wybieram styl, wybieram ton i przechodzę dalej. Strona prawie gotowa, tutaj mamy dane logowania, zapisz sobie je w bezpiecznym miejscu, no i mamy link do panelu administracyjnego naszej strony na WordPressie. W tym miejscu wprowadzam login oraz hasło i loguję się do mojej strony. Teraz mogę wybrać jeden z szablonów stron, załóżmy, że ten najbardziej mi się podoba, klikam dalej, no i mogę dobrać, jakie zakładki, jakie podstrony mają się tutaj znaleźć. Zostawiam wszystko domyślnie i za chwilkę moja strona będzie gotowa i przejdziemy do banera. Mam moją stronę, mógłbym ją sobie teraz zmienić kolorystykę i dopasować do swoich potrzeb, ale o tym nie dzisiaj. Dzisiaj najważniejsza rzecz, czyli banner. Jak go dodać? W przypadku WordPressa jest to bardzo proste. Na początek wejdź sobie na stronę, link znajdziesz w opisie. Na tej stronie znajdź przycisk Start Free i wtedy będziesz miał dostęp do 14-dniowej wersji Pro, która daje dostęp do wszystkich funkcji. Po tym okresie będziesz mógł albo zdecydować się na płatność, albo zostać na bezpłatnej wersji, która ma pewne ograniczenia, ale do prostych stron wystarczy. No i tutaj klikam. Tutaj zaloguj się przez konto Google, Microsoft lub po prostu wpisz Twój adres e-mail i kliknij dalej. Przywita Cię opcjonalna ankieta, którą możesz wypełnić albo pominąć i konfigurator banera. Od razu mamy konfigurator, wybieramy kraj. Polska jest już ustawiony dobrze. Jeśli działasz w Europie, no to zostaw to domyślnie. Następnie przechodzimy sobie dalej. W tym miejscu podaj Twoją domenę, czyli w tym wypadku jest to firma.netgonet.pl. Klikam dalej. W tym miejscu mamy opcje dotyczące wyglądu, 3 zakładki. W bezpłatnej wersji niektóre będą niedostępne. Następnie mamy content i tutaj bardzo ważny element. Dodaj sobie język, wybierz polski, czyli Polish. Mam nadzieję, że pięknie powiedziałem. U góry jako język domyślny wprowadzasz język polski i tutaj po prawej stronie widzisz, że wszystko jest przetłumaczone. Każdy z tych tekstów, dodatkowych informacji i opisów możesz sobie zmienić według Twoich potrzeb. Jest to bardzo proste, po prostu klikasz i edytujesz sobie ten tekst. Ja zostawiam to tak, jak jest. Ostatnia opcja służy do tego, żebyś mógł kontrolować dodatkowy przycisk na Twojej stronie. Możesz go włączyć lub wyłączyć. W tym miejscu użytkownik może sprawdzić, na co wyraził zgodę i ewentualnie ją cofnąć, co również jest wymagane przez prawo, więc najlepiej sobie to zostawić. Możesz dopasować te kolory do Twojej strony. Następnie, gdy wszystko jest gotowe, klikasz dalej. Konfiguracja banera prawie zakończona, ale teraz trzeba dodać go do Twojej strony. Mamy tutaj sporo możliwości. Jeśli masz stronę na WordPress, to jest to najprostsza opcja. Po prostu instalujesz wtyczkę i właśnie od tej opcji zaczniemy. Wchodzę na moją stronę, na wtyczki, dodaj wtyczkę i tutaj wpiszę sobie Cookiebot. Mamy pierwszą wtyczkę Cookiebot by User-Centrics, ponad 100 000 aktywnych instalacji. Klikam zainstaluj, muszę ją teraz jeszcze uruchomić i przechodzę sobie do panelu po lewej stronie Cookiebot. Następnie mamy konfiguruj ustawienia. W tym miejscu musimy wpisać ID, które znajdziemy na naszym koncie, albo możemy pobrać to ID z tego miejsca, znajduje się tutaj, albo prościej wejść sobie na implementację, no i tutaj mamy ID naszej całej grupy domen. Więc klikam sobie tutaj, przechodzę do mojej strony internetowej, wklejam to w tym miejscu i jeśli
dobrze wkleiłem, czyli nie ma jakichś dodatkowych spacji albo znaków, wtedy mamy informację, że to połączenie zakończyło się sukcesem. Mamy większość rzeczy skonfigurowane. Dodatkowy element to sprawdzenie, czy w ogóle baner działa. To jest bardzo ważne, zarówno od strony wizualnej, jak i technicznej. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie przede wszystkim na stronę, najlepiej w trybie incognito, wpisuję adres mojej strony i mam baner, który pokazuje się od razu po wejściu. Jest tutaj również dodatkowa ikonka, o której Ci mówiłem. Tutaj można zobaczyć sobie właśnie, na co wyraziłem zgodę, albo je anulować i wtedy są anulowane. No i wtedy właściciel takiej strony nie dostanie ode mnie więcej danych. Gdy wrócisz sobie na stronę Cookiebot by Usercentrics, możesz wejść sobie na Cookies Reports, wybierasz sobie domenę i mamy tutaj wszystkie pliki cookies, które na ten moment zostały wykryte. Niektóre są zaznaczone jako niezbędne, bez których strona nie będzie działać, a niektóre jako opcjonalne. No i tutaj, jeśli coś jest źle sklasyfikowane, trzeba sobie wejść w taki plik, no i po prostu odpowiednio go sklasyfikować, czy jest to usługa marketingowa, czy jest niezbędna. Dzięki temu, że przejrzysz to ręcznie, będziesz miał pewność, że wszystko jest na swoim miejscu, możesz nadać konkretną kategorię danym plikom, a potem zapisać zmiany. Jeśli nie masz pewności, do czego jest dany plik, po prostu wklej nazwę do ChatGPT i zapytaj, jaką kategorię warto tutaj przyznać. Teraz powstaje pytanie, a co jeśli nie masz strony na WordPressie i chcesz to zrobić w inny sposób? Wracamy do implementacji. Mamy tutaj wiele popularnych systemów, które mają już gotowe integracje. A co jeśli stworzyłeś sobie stronę na przykład z pomocą sztucznej inteligencji, nie korzystałeś z żadnego kreatora, tylko po prostu masz kod HTML? Wtedy również da się dodać taki baner do Twojej strony, ale musisz to zrobić z pomocą kodu i w bezpłatnej wersji będziesz miał możliwość dodania tego kodu. To jest manualne blokowanie. On Ci nie rozwiąże całej sytuacji. Musisz go dodać, a potem z pomocą kodu oznaczyć każdy z plików ręcznie i to jest dość czasochłonne, wymaga wiedzy technicznej. Jeśli masz płatną wersję, to możesz wykorzystać kod autoblokujący i on automatycznie znajdzie pliki cookies i je pooznacza, ale nadal będzie trzeba to zweryfikować. Więc tutaj wybór należy do Ciebie. Jeśli nie masz z tym doświadczenia, no to często jako przedsiębiorcy lepiej takie zadania delegować specjalistom. Przejdźmy jeszcze do cennika. Być może to Cię interesować. Czasami dostaję takie pytania, co wybrać. Opcja bezpłatna. Mamy możliwość do 50 podstron, więc całkiem dużo. Mamy nielimitowaną ilość użytkowników. Możemy dodać tutaj jedną domenę. No i jest to całkiem fajna opcja na start. Niestety nie ma tyle opcji konfiguracji baneru i pewne funkcje zaawansowane nie są dostępne. Jeśli wybierzesz wersję premium, no to mamy więcej funkcji dostępnych, możesz edytować sobie baner i jeśli masz większy portal, no to wtedy im więcej podstron posiadasz, tym wyższy musi być pakiet, musisz sobie go dobrać pod swoje potrzeby. System również zasygnalizuje Ci, jeśli na przykład będziesz przekraczał pewne limity. Podsumowując, pokazałem Ci, jak dodać banner cookies do Twojej strony internetowej na WordPress. Pokazałem Ci również, jak możesz to zrobić w innych systemach w takim dużym skrócie. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie pod tym filmem. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.